Siema misiaczki, jest poranek, właśnie jestem w drodze na kajaki. Jestem w okolicach centrum i mijam te piękne, fajne drzewo. Uwielbiam je. Nie dość, że fajnie przycięte w taki rondel, to w dodatku jest dość duże i szerokie. Naprawdę dodaje uroku temu miejscu. Także niedługo się widzimy już z kajaka. Jak widać, mam szczęście. Udało mi się dorwać kajaka dla solo osoby. Więc jak się nie wypierdzielę na wodzie, to już będzie sukces. No się trochę kołyszę. Więc powiedziano mi, że będziemy płynąć 3 km w jedną stronę i później 3 km w drugą stronę. Morze ma być dzisiaj spokojne, także spodziewam się, że nie będzie większych problemów. Wolałbym się nie wypierdzielić, bo będę musiał osobno pływać, osobno łapać kamerę. Co by było troszeczkę nie na miejscu, no ale cóż. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. O ile mi wiadomo, powinno się płynąć na wprost do fali, a raczej lekko na skos, ale dosłownie delikatnie na skos. Bo jakbyśmy byli bokiem, to nas wywróci. Oczywiście mikrofonu nie wziąłem, ale dźwięk postaram się podkręcić, żeby było w miarę dobrze. Mam cichą nadzieję, że popłyniemy tam na tą wyspę Pawi. Wspomniał, że będą 3 km drogi, także domyślam się, że to tam popłyniemy, bo o ile mi wiadomo, to właśnie do wyspy Pawi jest 3 km. Chociaż z naszej załogi tylko chyba ja mam trochę doświadczenia w pływaniu na kajakiem. Cała reszta, z tego co mówili, to jest ich pierwszy raz. Więc może być tak, że się instruktor zawaha i będzie wolał trochę bezpieczniejsze pływanie zrobić, niż zabierać ich tak daleko od brzegu, tak? A tam balkon śródziemnomorski. Się trochę trzeba nawiosłować, to trzeba przyznać.
Ale chociaż fajne widoki. Z takiej strony morskiej, że tak powiem. Całkiem się wkręca. To mamy tu wyspę Pawi. Aczkolwiek jak widać nie płyniemy do niej. Troszkę w tyle zostałem, bo tutaj bawię się z tą kamerą. Próbuję ją jakoś umocować, żeby móc coś nagrać i żeby to nie było do przesady z kosem. Piraci w kajakach. Może być taka opcja? Słomkowy kapelusz w kajaku. Oczywiście wadą takiego solo pływania jest to, że wszyscy mają 4 ręce do pracy, a Rafcio ma tylko 2 ręce do pracy. Więc muszę wiosłować za 2. Patrzcie jaka fala. Muszę się odwrócić, bo wypierdzieli mnie. Wow. A te kajaczki bardzo łatwo wywrócić. Troszkę mocniej się odchylisz w którąś stronę i jesteś do góry nogami. O, motorówka za mną. Teraz będziemy mieli falę, ale od tyłu pewnie. Także może nie będzie tak źle. No i żeby mnie też na te kamienie nie zniosło. Także trzeba cały czas patrzeć, co się tu robi. Czemu ta kamera musi być taka wredna? Muszę zapamiętać na przyszłość. Rafał, bierz cholerne szelki ze sobą. Bierz zawsze. Nawet jak myślisz, że ci nie będą potrzebne. O, fajnie. Chyba płyniemy do zatoki, do której chciałem pójść z buta. Tylko nie bardzo wiedziałem, jak do niej dojść. Także akurat będę miał troszkę odbębnione. Dobra, dotarli. Dopłynęli. Na tym wybrzeżu na razie się zatrzymujemy. Dobra, przybiliśmy do brzegu. Mamy około 15-20 minutek. Bardzo ładna zatoka. Jak się przyjrzycie, to tutaj jest czyste, piękne, taka ładna woda. Trzeba uważać przy skałach, bo dzisiaj są fale i nie chcemy wylądować na takiej skale. Korzystając z okazji, spróbuję podejść tam trochę w głąb. Kto wie, może coś fajnego pod wodą uchwycimy. To muszę pod nogi patrzeć. Ale zimna woda. O, rybki są.
Ale mi soli naleciało do nosa. Przeciekła mi baska. Dostałem solą w oko. I jeszcze w nos. Nie wiem, próbuję trochę tych ryb złapać. Widzę, że tu duże pływają. Facet mówił, że tam trochę dalej, głębiej to są salmony takie wielkości, kurde, kajaka. No cóż, wiadomo, ja tak super daleko nie płynąłem, tylko tutaj w tym bayu, ale kilka fajnych rybek uchwyciłem. Cała ławica tutaj sobie pływa, takie większe i mniejsze. Ale oko mnie piecze. Za dużo soli. Sól na rany, jak to się mówi. Ja już z powrotem na morzu. Tam jeszcze ekipa się zbiera. Fajne rybki sobie popatrzyłem. Niestety na wyspę Pawi nie popłynęliśmy, a szkoda. Taki mini snorkeling porobiliśmy, tylko ja bez rurki, bo mnie ta rurka tylko wkurza i przeszkadza. Ja wolę sobie złapać oddech, czasem się wynurzyć, zobaczyć gdzie jestem, lepsza orientacja wtedy dla mnie. W każdym razie lecimy dalej. Widzę jakiś samotny ptak na wodzie. Pewnie nie będzie go widać na kamerze, bo tylko jego łepek wystaje. No nic. O, płyną.
Careful, guys. Avoid the people. What's that? If you avoid the people. Yeah. No, that's all I was trying to do. Just hang on. On the other side, there's two guys gonna help you. Właśnie była wywrotka tutaj. Jakichś dwóch nurków podpłynęło, pomogło odwrócić z powrotem kajak na drugą stronę. Ale teraz jestem ciekaw, jak wsiądzie ta dwójka, bo na kajak nie jest tak łatwo wsiąść. No nie jest, bo jak się złapią boku, to zaraz znowu to fiknie na drugą stronę. Także możliwe, że ich będzie trzeba do brzegu wziąć. O! Dobra, spróbuję się odwrócić. Tam im będzie tłumaczył, jak wejść. Przytrzymuję dla nich tą łódkę, a oni w tym czasie próbują na nią wskoczyć. O, już jedna osoba weszła. Teraz druga. Nie wiem, może będzie coś widać. Si, bueno. Mówi, żeby płynąć dalej. To płyniemy. On tam pomoże im wsiąść. Ale kurde, się wzburzone morze zrobiło. Teraz trzeba naprawdę uważać. Sporo fal leci. Łatwo właśnie się wywrócić. A little flip. Did you see it happen? No, I looked too late, but I'm sure I've got it on camera. Yeah, the waves were pretty big then. Yeah, out of the blue, isn't it? So he said that we can slowly go, so if you want, just carry on. Ale kurde się nagle zrobiły naprawdę konkretne. Jedna za drugą. Trzeba patrzeć, jak się płynie. O właśnie, łatwo o wywrotkę. Za mocno się odchylisz, fala cię popchnie w tą samą stronę, co się odchyliłeś. I zaraz będzie plum. No widzicie, jeszcze drugi raz się wypierdzielili, kiedy my nie patrzyliśmy. Także instruktor troszkę spanikował, w cudzysłowie spanikował. Chce, żebyśmy wszyscy byli bardziej w grupce. Medium waves is 1 meter, like this. Oh, This wide is 2 meters, like this. so would you go kayaking when it's like 1 meter? Yeah? It's possible if the wave is like this, it's up to the top. It's very fast. Very fast. But it's other level.
ciekawe jakby było pokajakować na takim wzburzonym morzu. Nie wiem, fale metrowe albo 2-metrowe. To by było niezłe wyzwanie. Ale to już trzeba chyba trochę mieć więcej wprawy niż takie amatorskie, rekreacyjne pływanko. O, chyba właśnie statek wycieczkowy wypływa. No. Trzeba uważać, żeby w nas nie wpłynął. A tam w środek wpłynę między niego. Now, everybody, stop. Go, go. Przy brzegu też trochę rybek, takich malutkich. Może będzie je widać. No. Już wróciliśmy. Akurat kamera mi już pada. Jest brudna. Cały obiektyw mam brudny. Mam nadzieję, że będzie coś tam widać. Także powróciliśmy z naszej wyprawy kajakowej. Instruktor wziął mój kajak, bo 2 ludzi niestety no trochę gorzej ogarnia i gdzieś tam skręcili nie tam, gdzie trzeba. Także przygoda była całkiem spoko. Dobra, panie i panowie, ja już jestem po kajaczkach. Wróciłem sobie do apartamentu gdzieś tam na górę i stwierdziłem, że wezmę sobie prysznic, zmyję z siebie tą całą sól, troszkę się przebiorę i lecę jeszcze złapać słoneczka, może coś zjeść, bo jeszcze dzisiaj nic nie jadłem, ale przepraszam, pomyślałem, że po drodze wam coś ciekawego napomknę, bo jeżeli nigdy nie byliście na kajakach i nie mieliście za bardzo do czynienia z tym, jak wiosłować na kajaku, no to taką małą podpowiedź wam daję, żeby nie zmęczyć za mocno mięśni. Nie myślcie w kategoriach, że macie się wspierać z wodą, bo dużo ludzi robi ten błąd, że wsadzają wiosło do wody, na przykład z lewej strony i pchają, a raczej ciągną do siebie, prawda? I w tej chwili musicie całą siłę przeciwko wodzie przeciwstawiać. A wiosłowanie takim kajakiem działa zupełnie odwrotnie. Mianowicie, jak wsadzasz lewe wiosło, to ta ręka, którą powinieneś sobie ciągnąć do siebie, to ona tylko trzyma te wiosło, może leciutko ciągniesz do siebie. A tak naprawdę to drugą ręką popychasz wiosło, tworząc taką dźwignię. To ta ręka ma wychodzić na zewnątrz. I tak samo z drugiej strony, wsadzasz wiosło z prawej strony, no to lewą ręką popychasz wiosło do przodu. I wtedy zamiast cały czas walczyć z wodą na zasadzie ciągnę do siebie, tak naprawdę popychasz, robisz taką naturalną dźwignię, która o wiele mniej siły wymaga, dzięki czemu no, dłużej będziecie w stanie płynąć i dłużej wasze mięśnie to wytrzymają, tak? Także to taka moja złota rada wujka Rafała. Gdybyście kiedyś sobie kajakowali i robili to pierwszy raz i nie mieli o tym pojęcia, jak to zrobić, żeby się tak nie narobić i się nie zajeździć.